Jak podłączyć wolną magistralę szeregową do szybkiej magistrali Ethernet i jak skomunikować falowniki, czujniki, HMI, skanery kodów kreskowych, czytniki RFID, wagi przemysłowe z nową linią technologiczną, oczywiście z użyciem komunikatora Anybus ABC3090. Co potrafi i jakie Twoje problemy może rozwiązać? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Komunikator Anybus ABC3090 pozwoli Ci na przekonwertowanie sygnału RS232 i 485 na Common Ethernet, czyli Ethernet IP, Modbus TCP, Profinet oraz EtherCAT. Dzięki temu zamiast kupować 4 oddzielne konwertery, czyli serial na Modbus TCP, serial na Ethernet IP, serial na Profinet, serial na EtherCAT, kupujesz jeden, do którego wgrywasz odpowiedni firmware dostępny za darmo na stronie producenta i cieszysz się jego działaniem. Jakie są podstawowe zalety tego konwertera? Prześlesz do 1500 bajtów danych w obie strony. Wybierzesz odpowiedni dla siebie protokół. Skonfigurujesz go w przeglądarce metodą przeciągnij i upuść. Będziesz mieć gwarantowany transfer danych, bo opóźnienia wynikają tylko z czasu cyklu obu sieci, a nie samego konwertera. Będziesz mieć dedykowany port ethernetowy do konfiguracji, a do tego 2 porty Ethernet 100 megabitów. O cyberbezpieczeństwo zadba Secure Boot. Dzięki niemu nie ma możliwości wgrania złośliwego oprogramowania. Zabezpieczysz swoje rozwiązanie przyciskiem, który uniemożliwia zmianę konfiguracji. Zamontujesz go na szynie DIN i urządzenie może pracować w temperaturach od -25 do 70 stopni Celsjusza. Ale jak się go programuje? Żeby skonfigurować komunikator Anybus, nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy na temat protokołów przemysłowych. Podłączasz się do niego przewodem Ethernet i za pomocą przeglądarki odpalasz prosty konfigurator, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez bardzo szybki proces. To całkowity brak programowania, a jedynie prosta konfiguracja polegająca na przeciąganiu i upuszczaniu gotowych bloczków. Co więcej, raz zrobioną konfigurację można powielać na inne komunikatory dowoli, bo komunikacja przemysłowa też może być łatwa i przyjemna. A co jeśli do tej pory używałeś starszego komunikatora? Będziesz miał jeszcze łatwiej, bo jeśli migrujesz ze starszych wersji komunikatorów Anybus, to starą konfigurację z łatwością zaimportujesz do nowego komunikatora. Zmienia się jeszcze kilka rzeczy, a mianowicie zwiększony baud rate z 57 do 128 kilobitów na sekundę, zmniejszony czas skanu z 10 do 3 milisekund, procesor nowej generacji LP40, trzykrotnie zwiększony przesył danych, zasilanie z napięcia od 12 do 30 V napięcia stałego. Wszystkie konektory są na froncie i masz do nich łatwiejszy dostęp. Nie musisz już zarabiać z łącza DB9, bo piny są wystawione w terminalu śrubowym. A zamiast specjalnego przewodu do programowania RJ11 masz zwykły Ethernet do konfiguracji bramki. Jeśli chcesz przetestować komunikator w swojej instalacji, napisz do nas. Wypożyczymy Ci go bezpłatnie, a w razie problemu pomożemy. Link do komunikatora znajdziesz w opisie filmu. A tymczasem zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!